Witam Was bardzo serdecznie. Dziś sobie zrobimy demontaż i montaż Nokii 5230. Bardzo popularnego modelu na całym świecie. No, był popularnym modelem. Ściągamy tylną klapkę i teraz spójrzmy. Mamy 4 śrubki, jedna, druga, trzecia, czwarta. Są to śrubki w tym przypadku gwiazdkowe. Odkręcamy je wszystkie. Ogólnie na pozór Nokie wydają się dość łatwymi telefonami w naprawie, jeśli chodzi o takie podstawowe wymiany aparatów, klawiatur i innych elementów wyświetlaczy. No w tym przypadku może tak nie być, zobaczymy. Mamy wszystkie śrubeczki odkręcone. Tak jest, odkładamy je wszystkie w to samo miejsce są. Teraz sobie ściągniemy tą ramkę jedną. Widzimy, że praktycznie samoczynnie odchodzi. A dlaczego? Dlatego, że tak przeważnie były zaprojektowane Nokie, bardzo fajnie. Tu jest ten klawisz ściszanie, blokady klawiatury bodajże. I teraz, żeby tutaj zdemontować ten cały tył, to tak fajnie pomyślała Nokia, że nie możemy tutaj dostać się w żaden sposób rozkręcania śrubeczki i ściągnąć. Musimy to zrobić od strony panelu wyświetlacza, czyli z drugiej strony. Tak bardzo sprytnie to zrobili. Nawet mi się podoba. Tu sobie ściągamy ramkę. Ściągamy rameczkę. Następnie tu już widzimy, że dotyk jest. Wyświetlacze, żeby podwadzić, to tutaj starajmy się to robić delikatnie. Tutaj podwadzamy łyżką. Ciach, 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 wszystkich stron. I mamy gotowe. I teraz spójrzcie, że mamy do odcenia dwie śrubeczki. To jest jedna, druga. Odkręcamy je. I co ciekawe, w tym przypadku, żeby właśnie dostać się do tyłu, do płyty do wszystkich elementów, odkładamy je na bok, to musimy właśnie odkręcić te śrubki. I teraz spójrzcie, że wszystko nam już się fajnie odłącza. Tu jeszcze mamy dwa mocowania, głośniczek. I tutaj wymontujemy wyświetlacz i dotyk. Widzicie? Wszystko bardzo płynnie nam poszło. Płyta główna. I korpusik. Bardzo szybko, widzicie, w 3 minuty go rozebraliśmy. Powiem szczerze, że już go rozbierałem raz, żeby się przygotować, bo no, też nie wiedziałem właśnie, gdzie te śrubki się znajdują. Zakładamy z powrotem na swoje miejsce płytę główną. Montujemy wyświetlacz wraz z dotykiem. Tutaj starajmy się to natrafiać, żeby później nie uszkadzać tych taśm czy złączy. Teraz fajnie słoneczko świeci, więc jest znacznie lepszy obraz. Wkładajmy. Jest. Obracamy. I teraz nakładamy z powrotem tą wewnętrzną rameczkę. Tylko musimy, może sobie odwrócimy drugą stronę. Tak. Tutaj musimy zamocować na swoje miejsce tasiemki. Widzicie? Musimy zamocować, ale to z tej strony są. One są z dobrej strony, tylko za bardzo chciałem pokombinować coś, nie wiem dlaczego tak wyszło. Ja myślałem, że już chyba jest coś. Tak. Mocujemy. Jedna jest.
I druga też jest. Dobrze, zakładamy. Mocujemy. Tu jeszcze mamy kreaturkę, którą możemy oczywiście zdementować. Widzicie? Nakładkę kreaturki, która tu jest zamocowana w tym miejscu. Ok. Niepotrzebnie. O, jest. Dobra. Jest. I teraz, żeby nam się to wszystko trzymało w kupie, musimy przykręcić dwie śrubeczki wcześniej odkręcone. I już mamy mimo wszystko 5 minut, a wydaje mi się dopiero 2 minuty. Naprawdę ten czas bardzo szybko leci przy demontażach i montażach. Druga śrubeczka jest gotowe. I teraz sobie nakładamy. Tu się nie bójcie, bo ten wyświetlacz jest tak tutaj fajnie no tak śmiesznie sformułowany, że tutaj chyba nawet odstaje trochę. I zakładamy z powrotem. Tu jednak są blokady, możemy je troszkę powyginać. Po bokach. U góry też. I nakładamy to wszystko na swoje miejsce. Tu coś nie weszło. Chyba wyświetlacz. O, właśnie. I jest very good. I teraz sobie możemy przekręcić już śrubeczki, żeby się tam to żeby nam to po prostu nie odchodziło. Tu mamy jedną, drugą, trzecią, czwartą. I ostatnia śrubeczka. Wszystko już jest w kupie, widzimy. Teraz sobie tą górną rameczkę musimy przyłożyć. Tutaj prawdopodobnie jest wszystko pasowane. Tak, trzeba. Tylko ta rameczka ma iść odwrotnie. Tak ma iść. Tu musimy fajnie, idealnie nałożyć, bo możemy mieć po prostu takie bardzo wygięcia. Tam musimy dopasować, tak trzeba, wewnątrz. No, prawie doszło. Niech będzie, że jest ok. I tutaj z tyłu możemy to zrobić na skróty, ale raczej nie uczycie się tak na skróty robić. Ja wam tu pokażę, jak to ma wyglądać. Nałożymy sobie tu samej góry na swoje miejsce. Zakładamy sobie wszystko, tak być powinno, tylko że tutaj widzicie jest błąd. Jest błąd. Dlaczego? Dlatego, że te śrubki wszystkie nie powinny być teraz przykręcane, tylko dopiero. Śpieszyłem się, nie zwróciłem uwagi na to. Chciałem po prostu wyrobić je w 8 minutach. No i tak właśnie to wygląda. Teraz dopiero przykręcamy. Wkładamy to wszystko. Wkładamy również ten przesuw. Jest. Wszystko jest pięknie, ale wszystko szybko poprawione. I przykręcamy 4 śrubki.
Jedna śrubka nam gdzieś uciekła. Jest tu. No i dobra. I tak to wygląda. Tutaj mi chyba jedna rzepka ucierpiała. I tak to wygląda, jeśli chodzi o ten telefonik. O Nokia 5230. To troszkę przesadziłem, musiałem się pośpieszyć. Nokia, jak widzicie, jest dość specyficzna w demontażu. Wszystko jest tak fajnie ulokowane wewnątrz, żeby tak w prosty sposób i szybko tego nie zdemontować. I to wszystko, jeśli chodzi o to Nokia 5230. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.